Cześć, dzień dobry, witajcie menadżerowie. Przed nami odcinek SM Academy, w którym omówimy sobie moduł finanse. Postaram się go jak najbardziej szczegółowo omówić, postaram się podzielić swoimi doświadczeniami i zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Być może one będą oczywiste, być może wniosą też swego rodzaju jakąś nowość, czy zainspirują Was tak naprawdę do zarządzania finansami, które, powiem szczerze, na początku gry stanowią wyzwanie. Sam mierzyłem się z finansami w klubie. Znam doskonale, jak korzystać z pożyczek, kiedy z nich korzystać. Wiem doskonale, no nie wiem, ale wiem, jakich oszczędności tak naprawdę i gdzie można po prostu poszukać. Więc zwłaszcza w pierwszych sezonach gry dla każdego nowego gracza, który rozpoczyna przygodę ze światem Speedway Manager, na pewno jest to wyzwanie. Ale na szczęście mogę Wam powiedzieć, że jeśli przez to przebrniecie, no to potem już będzie z górki. Oczywiście wydaje się, że tak naprawdę moduł finanse jest czymś prostym, a tak do końca nie jest w naszej grze, zwłaszcza na początku. Dlatego jeżeli macie pytania, wątpliwości, a takie też pytania czasem u mnie, czy też wpadają do mnie na priv, właśnie co zrobić, czy jest zasadne brać pożyczkę, czy też nie, no więc staram się odpowiadać, podpowiadać. Natomiast myślę, że ten odcinek też sporo ogólnie wyjaśni. Zaczniemy sobie od tego, że jak zaczynamy grę, nasz budżet wynosi 5 baniek i tutaj może sobie przejdźmy do tematu, już zobaczmy sobie to stricte w grze. Zachęcam do tego właśnie, aby wejść w nasz przewodnik, aby zobaczyć, jak opisany jest ten moduł. Mamy tutaj finanse, w zasadzie rozpracowane na kilka takich istotnych zagadnień. No i właśnie, tutaj jeżeli chodzi o te zagadnienia, to należy zadbać o sponsora strategicznego, o tym też powiem, czyli jesteśmy w stanie, jeżeli nie jesteśmy w ligach 1-3, a w niższych, zgarnąć na sezon około 5 milionów, dlatego że co tydzień otrzymujemy 1 milion od sponsora w każdy poniedziałek. Zgarniamy kasę za prawa telewizyjne, to jest druga bańka, którą możemy zgarnąć, czy też kolejna bańka, którą możemy zgarnąć, no i na przykład dotacja od miasta. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie na starcie, nie? No podsumujmy sobie, czyli mamy 5 milionów, które dostajemy na starcie, na otwarcie klubu, mamy 5 baniek od sponsora, które możemy w pierwszym sezonie zgarnąć, czyli mamy 10, 11 bańkę plus tam plus tam dotacja z Urzędu Miasta, to jest trochę ponad 1 000 000 złotych, czyli już mamy 7. No i to, co jeszcze możemy tak naprawdę zrobić, to jest, no właśnie, jeżeli wypełnimy wszystkie zadania od Dagmary, dostajemy kolejną bańkę. Możemy też poprzez otwarcie czy przedłużenie konta supporter, bo każdy nowy gracz ma na miesiąc konto supporter za free, natomiast później dokonując zakupu konta supporter na pół roku lub rok czasu, otrzymujecie gracze kolejną bańkę do naszej kasy. I tutaj zwrócę jeszcze uwagę przy okazji konta supporter, proszę pamiętajcie, zawodnik z talentem 10 i cechami na poziomie 275 punktów, to jest grajek, którego otrzymujecie w momencie przedłużenia tego konta supporter, pierwszego tak naprawdę przedłużenia konta supporter. To jest też rabat 30% na wszystkie inne zakupy w sklepie, no i na przykład inne korzyści, tutaj zwróciłem uwagę na morale i formę, dlatego, które są widoczne na liście transferowej właśnie poprzez to, że mamy konto supporter. A uważam, że jest to ważne z tego punktu widzenia, że kiedy otwieramy nowy klub, kiedy zaczynamy przygodę ze Speedway Manager, pamiętajcie proszę, że nie warto od razu wybierać się na listę transferową i kupować hurtowo zawodników, tak? Oczywiście nie mówię, żeby go nie kupić, kupcie jednego, może dwóch, ale za rozsądne pieniądze, dlatego że Wasz budżet w całym sezonie, biorąc pod uwagę to, co sobie wymieniliśmy do tej pory, to będzie około 12, może 14 baniek, plus to, co ewentualnie może Wasz klub wypracować, albo to, co może zarobić na przykład z organizacji, albo z meczy po prostu, tak, czyli z biletów, z gastronomii i tak dalej. No więc to jest pierwsza zasada, czyli niekoniecznie wywalajcie całą kasę na transfery, stąd też na początku zrobiliśmy limity. Te kwoty właśnie są po to, żeby gracz nie wybrał się od razu i nie dokonał zakupu na przykład za 5 milionów jakiegoś zawodnika, który po pierwsze może być niekoniecznie trafionym transferem, a po drugie obciąży nasz budżet na tyle, że będziemy mieć później kłopoty. Kolejna kwestia to też uważam, że oczywiście można tam w tej pierwszej fazie, czy też w pierwszych sezonach rozbudować sobie stadion, wręcz należy
należy, tak, do poziomu drugiego, trzeciego, to mamy też określone właśnie w przewodniku, ile kosztuje poszczególny poziom naszego stadionu. Oczywiście on jest związany z tym, że rozbudowujemy zarówno infrastrukturę, rozbudowujemy także pojemność tego stadionu, a więc de facto to będzie dla nas potencjalny przychód. Natomiast można budować stadion poprzez rozsądne korzystanie z pożyczek i o tym też sobie właśnie dzisiaj powiemy. No dobra, no to przejdźmy może do konkretów. A mianowicie zacznijmy sobie ogólnie od omówienia modułu finanse. Słuchajcie, ważna tabelka, myślę, że w tych pierwszych sezonach dla każdego nowego gracza to jest właśnie to, jakie mamy przychody oraz jakie mamy koszty w każdym tygodniu. Tutaj mamy w pierwszej tabelce bieżący tydzień, poniżej jakie mieliśmy koszty z poprzedniego tygodnia, czyli możemy sobie już porównywać. No i na dole jest bardzo fajna tabelka przychodów i kosztów, gdzie mamy podsumowanie no, zarówno z danego dnia, z wczoraj, z danego tygodnia, czy nawet z danego sezonu, a więc możemy sobie po prostu dokonywać tych porównań. Natomiast wbrew temu, co może się niektórym wydawać, uważam, że warto tą tabelę właśnie analizować, zwłaszcza na początku, żeby zobaczyć, jaki mamy finalnie bilans przychodu, na przykład, albo straty, czyli zysk albo strata za dany tydzień, bo to będzie miało też znaczenie na przykład w sytuacji, na jaką pożyczkę możemy sobie pozwolić, w jakiej kwocie możemy tą pożyczkę zaciągnąć, no tak, żeby dopasować do tego odpowiednio ratę. Kolejnym ważnym elementem, jeżeli chodzi właśnie o finanse, a tu przeskoczyłem już na stadion, ale wejdźmy sobie jeszcze w transakcje finansowe. Słuchajcie, to jest ważny element. Na przykład, mam tutaj informację, że ekskluzywny serwis motocykli, czyli ten serwis tutaj za speedcoiny, za 3 speedcoiny, jest liczony w taki sposób, że każdy motocykl kosztuje wtedy 1000 zł. I teraz tak, wiemy o tym z jednej strony, to daję Wam pod rozwagę albo pod analizę menadżerowie, że z jednej strony mamy codziennie serwis o godzinie 7 rano, tak? I tam są wymieniane poszczególne podzespoły, no tak jak mamy to ustawione w regułach serwisowania, do tego też sobie przejdziemy. Natomiast, pytanie, ile on nas w sumie kosztuje? Ile wymiana tych poszczególnych elementów, tych poszczególnych podzespołów w tym serwisie o godzinie 7 rano, ile nas to kosztuje? Bo może się okazać, że na przykład serwis ekskluzywny, błyskawiczny za speedcoiny będzie dla nas, albo dla budżetu klubu w zasadzie, mniejszym obciążeniem. Dlatego, że tutaj przy właśnie tym serwisie za speedcoiny mamy wszystkie elementy, wszystkie podzespoły na 100% wymienione, tak? Bez względu na to, jakie ich było dotychczasowe zużycie. No natomiast biorąc pod uwagę koszty właśnie poszczególnych elementów motocykla, no potem sobie możemy dzięki temu porównać, czy on wychodzi drożej, czy wychodzi taniej. No bo jeżeli mamy motocykle na 7 rano, wszystkie na 100% przeserwisowane, na przykład poprzez właśnie serwis ekskluzywny, no to automatycznie nie ponosimy drugich dodatkowych kosztów. Następna kwestia, tu jest też wymiana, no właśnie, tu jest też informacja o tym serwisie, który się odbył o godzinie 6, no tutaj jest akurat 6. Natomiast jeżeli sobie będziemy rozwijać tą listę naszych transakcji finansowych, będziemy mogli też zobaczyć, no właśnie, ile kosztuje nas dany zawodnik, czy na przykład zawodnik, którego puszczamy w parach, bo to też ma znaczenie, czy nas za drogo nie kosztuje, bo może się okazać, że taniej będzie puszczać juniorów, bo oni mniej na przykład kosztują, mają mniejsze kontrakty. No więc to są elementy, na które warto zwracać uwagę. Na czerwono oczywiście mamy koszty, na zielono mamy przychody. Na przykład jeżeli bierzemy udział w turnieju par, zajmujemy tam finalnie miejsce od 4 do 7, no to dostajemy 50 000 złotych do budżetu klubu, który ma jakby pokryć koszty jazdy tych zawodników. I jeżeli sobie popatrzę, ile wynosiło wynagrodzenie, właśnie popatrzcie, Henrik Gustafsson to jest junior, Ryan Sullivan, no to też młody zawodnik, czy Antonin Kasper. W sumie, jak widzicie, udział tych 3 zawodników kosztował mnie tak plus minus 10 000 złotych, no a za udział w turnieju par zgarnąłem 50 000, czyli jestem do przodu. Oczywiście, jeżeli moje miejsce w turniejach par jest pierwsze, drugie lub trzecie, no to tam też kasuję trochę więcej pieniędzy, więc mogę tym bardziej na tym zarobić. A więc, no to też właśnie udział w turniejach par daje nam kasę. Ale po kolei, czyli mamy tak, mamy omówione to, aby analizować tabelę wydatków w module finanse. Mamy przeanalizowane to, aby sprawdzać właśnie, jakie wydatki ponosimy, jakie przychody generuje nasz klub, no bo na przykład za mecze ligowe to jest ważne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jakby w tej tabeli właśnie z finansami mamy to pełne podsumowanie, więc tam to możemy obserwować, bo to jest aktualizowane na bieżąco.
Natomiast w trakcie sezonu oczywiście możemy zarabiać na meczach ligowych i teraz tak, pamiętajcie proszę, że mecze ligowe pierwszej drużyny U24 czy drużyny, czyli mecze ligowe, mecze U24, mecze Ligi Adeptów, tam pojawiają się kibice, tam pojawia się sprzedaż gadżetów czy gastronomii. Więc jeżeli będziemy na przykład brali udział w tych 3 różnych ligach z 3 różnymi naszymi drużynami, no to powinniśmy na meczu ligowym zarabiać. Jeżeli tak nie jest, no to być może mamy w drużynie pierwszej albo U24 niepotrzebnego za drogiego zawodnika. No to też należy zwracać uwagę, ile kosztuje nas kontrakt każdego zawodnika. No dobra, a więc tak, jeżeli chodzi o ceny, które ja tutaj sobie ustalałem, jeżeli chodzi o na przykład ceny biletów, to uważam, że na początku gry, kiedy mamy stadion o pojemności 2, 3, 4, 5 tysięcy kibiców, myślę, że te ceny mogą być wysokie, tak? 40, 45, a może 50 zł. Dlatego, że jeżeli nasza drużyna, jeżeli na serio rozwijamy drużynę w Speedway Manager, czyli walczymy na przykład o awans, jesteśmy tam w lidze 7, 6 albo 5, no to i jesteśmy w czołówce, no to automatycznie więcej kibiców przychodzi na nasz mecz, tak? Więc można ustawić ceny biletów maksymalne, bo powiem szczerze, że tak naprawdę pewnie kiedy już mamy większe stadiony o pojemności 20 tysięcy, na przykład 15, 20 tysięcy, no to wtedy możemy odczuć tą różnicę, że jak mamy za drogie na przykład bilety, no to przychodzi mniej kibiców, nie? Albo walczymy o niższe cele typu no nie o awans, a o utrzymanie, albo jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli, no to wiadomym jest, że też mniejsza liczba kibiców wtedy przychodzi na nasz mecz. A więc tutaj dodatkowo ustawiamy sobie bilety na Ligę Adeptów, na U24, też proponuję ustawić wysokie ceny. No i wszelkiego rodzaju zawody indywidualne, czy Supporter Grand Prix, turnieje par, tutaj też te ceny mają znaczenie. Oczywiście, jeżeli ustawicie po 50 zł i nie zapełnicie trybun, no to w meczu ligowym, tak, pierwszej drużyny, bo to tam największa szansa jest, że będziemy mieć komplet publiczności, no to może warto to skorygować. Albo, no właśnie, warto zwrócić uwagę jeszcze na promocję w mediach, czy wydajemy odpowiednią kwotę, aby odpowiednio dobrze promować mecz naszej drużyny. Czyli tak, bilety możemy ustawić wysoko, uważam, że wysokie ceny można ustawiać, natomiast sprawdzajcie to po każdym meczu, korygujcie ewentualnie, jeżeli widzicie, że na przykład nie było pełnej publiki. No i ceny gastronomii. No ja też na początku ustawiałem te ceny, że tak powiem, z górnej półki, tak? Nie dawałem od razu maksa, bo może się to przełożyć na mniejszą sprzedaż po prostu naszych gadżetów czy gastronomii. Natomiast jeżeli ustawicie to, myślę, pomiędzy 10 a 13-14 zł, to będzie ok, tak? I też proszę obserwujcie, podobnie tam będzie, czy to będą napoje, czy to będą hot dogi. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że warto te ceny ustawić na wysokim poziomie. Podobnie ceny gadżetów, tak? Jeżeli chodzi o bluzy, jeżeli chodzi o kurtki, jak widzicie, ja też te ceny mam w miarę wysoko ustawione, choć teraz już wpływy tak naprawdę z meczów ligowych no mam tak duże ze względu na pojemność stadionu, że jakby ta gastronomia i tak mi się tutaj spina. Natomiast zdając sobie sprawę z tego, jak na początku gra wygląda, jakie to jest wyzwanie, sugeruję, ustawiajcie wyższe ceny i sprawdzajcie. Nie wiem, ustawcie na jeden mecz 30 zł, na drugi 40 i zobaczycie, czy tych gadżetów sprzedało się więcej za większą kasę, czy też mniej. No i promocja w mediach. Uważam, że ona powinna być proporcjonalna też do cen i do naszych oczekiwań. Jeżeli chcemy zapełnić stadion, ja mam tutaj w tym momencie ustawiony max na przykład za reklamy w telewizji, no ale myślę, że jeżeli ustawicie, nie wiem, na poziomie 20 tysięcy, internet na poziomie 15 tysięcy, prasa, niech będzie to 12 tysięcy i radio, powiedzmy 7 koła, chociaż możemy dać nawet i dychę, no to słuchajcie, każdy mecz, który będziemy odjeżdżać w naszych, czy też w tych mediach, będzie promowany, tutaj w moim przypadku w sumie 40, ponad 50 tysięcy. No i znowu, może to jest za dużo, tak, bo jeżeli przy takiej kwocie zapełniacie cały stadion, ale jednak nie zarabiacie na biletach aż tak dużo, no bo promocja Was kosztuje, kontrakty Was kosztują, tak, punkty dla zawodników Was kosztują, serwisy, no to wówczas warto tą promocję obniżyć. A jeżeli no widzicie, że ten koszt no nie jest, że jest do udźwignięcia, to jak najbardziej można go po prostu podnieść. Także uważam, że na początku ten moduł finanse powinien być przez każdego nowego menadżera monitorowany, powinniście zwracać na to uwagę, zwłaszcza właśnie tutaj w klubie, gdzie mamy finanse,
gdzie mamy podsumowanie, ta tabelka, myślę, co się dzieje w danym tygodniu z naszymi finansami, plus transakcje finansowe, ile nas co kosztuje, to są naprawdę ważne elementy na początku gry. Obserwujcie, jeśli macie pytania, oczywiście pytajcie GM-ów, ogólnie nas, jak macie ochotę. No dobra, czyli powiedzieliśmy sobie kolejną ważną, myślę, kwestię, która daje nam przychód dla naszego klubu, a więc udział naszych drużyn w meczach ligowych, Ligi Adeptów, Ligi U24, ale także seniorów, bo na tym zarabiamy. Jeżeli mamy konto premium, jedziemy z automatu w turniejach par, więc jeżeli te zawody odbędą się na naszym stadionie, no to oprócz 50 000, które otrzymujemy za udział, dodatkowo zarabiamy na cenach biletów i na gadżetach, czy też gastronomii. Podobnie jest Supporter Grand Prix. Jedynym miejscem, w którym jakby chyba nie ponosicie kosztów i w którym no, też nie zarabiacie, to są treningi punktowane. No więc to jest, jakby wyłączyliśmy to, aby kiedyś to było płatne, ale wyłączyliśmy to z czasem, aby to zbytnio naszego klubu nie obciążało. No dobra, teraz przejdźmy sobie jeszcze do tematu sponsora. No właśnie, dwa słowa i tutaj mam taką prośbę, też apel do menadżerów, dbajcie o tego sponsora. Raz, że to jest kasa dla waszego klubu, ale jeżeli już jest menadżer doświadczony i ma naprawdę sporo kasy na koncie, nie zależy mu na tym, no to pamiętajcie proszę, że no zapraszamy do naszej gry partnerów, sponsorów, po to właśnie, żeby oni też mogli się w jakiś sposób pokazać w naszej grze, a więc no, najlepszą formą tego jest to, że wybieracie sobie sponsora strategicznego, sponsora na dany sezon, jakakolwiek by to nie była firma, ale wiadomym jest, że na przykład pojawia się żużlowy degustator, no więc ja stawiam na żużlowego degustatora, ale nie sugeruję tego, tu chodzi po prostu o przykład. Mamy partnerów, więc żeby oni naprawdę, żeby ich też docenić i to, że chcieli z nami podjąć współpracę, wielka prośba o to, abyście wybierali tego sponsora klubu. Ja już jestem na takim etapie, że po prostu wybieram bardziej sponsora ze względu na markę, a nie ze względu na kasę, którą mi zaproponuje, tak? Bo już nie mam potrzeby negocjowania kontraktu. Aczkolwiek, jeżeli ktoś lubi negocjować, no to też oczywiście zapraszamy. Ale ważna prośba, pamiętajcie o tym, aby ten sponsor klubu strategiczny zawsze się u Was pojawił i aby to było naprawdę fajnie graficznie widoczne. Ok, a więc przejdźmy sobie teraz do modułu pożyczki, o którym już wspominałem, na co właśnie zwracać uwagę, jeżeli chodzi o zaciągnięcie zobowiązania. Ja kierowałem się zasadą pierwszą, że zaciągam pożyczkę przede wszystkim na rozbudowę stadionu, dlatego że na przykład jeżeli rozbudowa stadionu kosztuje mnie tam na którymś etapie 4-5 milionów, no to powiedzmy zaciągam właśnie kredyt na maks te 4 miliony, albo na 3 miliony, no bo przeliczyłem sobie, że mogę bańkę dorzucić z własnego konta, natomiast nie zaciągam kredytów, nie zaciągam pożyczek na zakup, na transfer zawodnika, dlatego że jest to później dla mnie pasywo, nie dość, że zaciągnąłem pożyczkę, którą muszę spłacać, to potem utrzymuję jego kontrakt, potem utrzymuję jeszcze kwestię związaną na przykład z udziałem jego w różnych dodatkowych zawodach, a myślę, że w takiej sytuacji warto nawet puścić juniorów. Natomiast jakby to taka dygresja przy okazji, natomiast słuchajcie, tak jak wspomniałem, kierowałem się zasadą pożyczam kasę na rozbudowę stadionu, bo dzięki rozbudowie stadionu mamy więcej widzów na tym stadionie, dzięki rozbudowie stadionu po prostu zarabiam, tak? I teraz tak, kolejna zasada, czyli tutaj dałem przykład, pożyczam 4 miliony. Kolejna zasada, maksymalny okres kredytowania, czyli rozkładam spłatę tego zobowiązania na 15 tygodni. Dlaczego? Dlatego, żeby mieć jak najniższą ratę w danym tygodniu. Jeżeli moje przychody, zwróćmy sobie tutaj uwagę, na przykład, tak, moje przychody, ja widzę, że z danego tygodnia wynoszą 600 000 złotych, załóżmy, że to jest po zamknięciu tygodnia, w sumie mój bilans jest na plus, zarobiłem 600 000 złotych, no to wiem, że jeżeli zaciągnę zobowiązanie, gdzie od razu rozbuduję stadion, gdzie no właśnie zaczynam dzięki temu więcej zarabiać kasy dla mojego klubu, no to rata nie jest aż tak bardzo obciążająca, bo 300 000 jestem w stanie spokojnie spłacać, licząc tak bardzo prosto, 600 000 mam zysku z danego tygodnia, 300 000 to rata kredytu. No więc teoretycznie powinno mi zostać około 300-200 000, powiedzmy sobie, na czysto. Ale ponieważ rozbudowałem, czyli ogólnie jestem dalej na plus, ale ponieważ rozbudowałem stadion, no więc spodziewam się, że te zyski będą wyższe i warto to po prostu obserwować. Także cała magia w kredytach czy w pożyczkach polega na tym, że zaciągamy
najczęściej albo proponuję zaciągać te zobowiązania na utrzymanie stadionu. To jest raz. Druga rzecz, rozkładam na rozbudowę stadionu, przepraszam. I druga rzecz to taka, że zobowiązanie na maksymalny okres czasu, w tym przypadku na 15 tygodni. Ja pamiętam, że co do zasady udawało mi się spłacać te zobowiązania po prostu wcześniej, na przykład po zakończonym sezonie, po awansie, dostaję dodatkową kasę za miejsce w tabeli i tak dalej, no więc to powodowało, że na przykład byłem w stanie czasem po jednym, a czasem po 2 sezonach to zobowiązanie spłacić. Natomiast tak, jest jeszcze kwestia tego typu, co zrobić w sytuacji, kiedy no powiedzmy sobie przeholowałem z moim budżetem, czyli jednak ponoszę stratę, nie jestem w stanie zarabiać, no więc myślę, że takie parametry oszczędnościowe, na które warto zwrócić uwagę, to myślę, że jeden z nich już sobie tutaj, na który warto zwrócić uwagę, na jeden zwróciłem uwagę, a mianowicie pytanie, czy serwis ekskluzywny motocykli nie kosztuje Was taniej niż serwis, który robi Wam mechanik klubowy codziennie rano. To jest pierwsza uwaga. W ogóle na samym początku pewnie, jeżeli tam klub ma ma 2 motory w standardzie, tak zwane standardowe, w cudzysłowie szroty, i chce dokupić koty, no to też, nie wiem, kupcie dla danego zawodnika, czy dla danego składu max 2 koty, nie? Tak 2, może 3, ale ogólnie nie ma co też tutaj w tym zakresie przesadzać, ale wydaje mi się, że jak zobaczycie sobie, często ten serwis ekskluzywny, który w całości za jeden motor kosztuje 1000 zł, będzie dla Was tańszy niż serwis, który robi mechanik codziennie rano. Oczywiście trzeba też pilnować, żeby motocykle na ten serwis poranny były wszystkie na 100%. Przejdźmy sobie, czyli tak, pierwsza kwestia tutaj już poruszona to właśnie serwis, warsztat, no ale załóżmy, że chcemy poszukać tych oszczędności mimo wszystko w tym serwisie porannym, no to na przykład możemy obniżyć reguły serwisowania motocykli zarówno dla seniorów, adeptów, jak i dla drużyny U24, a więc możemy dla każdego naszego składu osobno te reguły serwisowania ustawić. No i jeżeli mamy na przykład, że rama ma być wymieniana w momencie, kiedy kondycja ramy jest na poziomie 90%, no to warto sobie na przykład może obniżyć to na 80%, tak? Czyli generalnie obniżenie tych reguł tutaj powoduje, że no nie będzie, no bo o co chodzi? Chodzi o to, że na przykład koło zębate, jeżeli spadnie nam na 89%, no to w porannym serwisie mechanik to wymienia, ale jak zmienimy sobie, że będzie to od powiedzmy 60%, tak? No to do momentu, dopóki to koło zębate nie spadnie, czyli po udziale w wielu biegach, nie spadnie poniżej tych 60%, ono nie jest wymieniane. No ale z kolei przekłada się to na pewno na jakość jazdy naszego zawodnika, no bo jedzie po prostu na gorszym sprzęcie, więc warto na to zwrócić uwagę. A więc możemy obniżyć reguły serwisowania. Możemy też tutaj szachować wymianami opon, tak? Bo wymiana opony w motocyklu to 200 zł, tak? Więc możemy na przykład, nie wiem, odhaczyć, że nie chcemy wymiany na treningach ani na innych zawodach, ale proponuję zostawić sobie, aby wymiana opon na ligę była, bo to jest istotny element taktyki, więc warto na to zwrócić uwagę. No i oczywiście po zmianach pamiętajcie proszę, żeby to zapisać, bo jeżeli nie dokonamy właśnie zapisu, no to te reguły serwisowania nie zostaną wprowadzone. Czyli tak, możemy znaleźć oszczędności w warsztacie. Kolejna rzecz, możemy znaleźć oszczędności na przykład w kadrze, tak? Być może nasza kadra jest za bardzo rozbudowana, tak? Na początku dostajemy 10 zawodników. Wybieracie, załóżmy, że kupujecie supportera, czyli macie 11 zawodnika i na liście transferowej kupujecie fajnego grajka, macie ich 12. No to pytanie, czy ich wszystkich 12 utrzymywać? Czy lepiej nie jest rozwiązać kontrakt przed terminem? Ja wiem, że to jest też koszt, no bo zrywamy z zawodnikiem kontrakt, ale on już potem nie będzie stanowił dla nas obciążenia. Podobnie ma się sytuacja, więc jakby kadra, warto zwrócić uwagę na kadrę. O ile adepci mają niskie kontrakty i aż tak wiele nas kosztować nie będą, o tyle seniorzy czy zawodnicy w drużynie U24 mogą nas już kosztować trochę więcej, więc warto też zwrócić uwagę na to, czy stać nas na utrzymywanie aż tak szerokiej kadry. Możemy też oczywiście rozsądne transfery, to jest to, co podkreślam, po to te limity, żeby nie przepalać niepotrzebnie kasy, no i żeby nie mieć problemów z finansami i z potencjalnym bankructwem.
I na to, na co jeszcze można, myślę, zwrócić uwagę, no to w klubie mamy sztab, tak? Nie wiem, jak podchodzicie do tego tematu. Ja kiedyś, pamiętam, nagrywałem odcinek, no bo jak zaczynacie tutaj grę, nowi menadżerowie mają na poziomie 3 gwiazdek wszystkich członków sztabu. Natomiast według mnie są takie wrażliwi członkowie sztabu, jak na przykład toromistrz, jak scout, jak trener, czy powiedzmy sobie, no też marketingowiec wpływa z kolei na promocję. No, każdy mógłby tu być naprawdę bardzo wrażliwy. Natomiast no, warto, nie wiem, tych 2, 3 na przykład dać sobie na 5, na 5 gwiazdek, ale nie przesadzać, czyli nie od razu wszystkich w pierwszym sezonie wymieniać na 5 gwiazdek, bo można to zrobić. Można, proszę zobaczyć, marketingowca możemy zwolnić. Kosztuje nas to zwolnienie 225 000 jednorazowej kary. No i zatrudniamy potem nowego z 5 gwiazdkami i tak dalej. Natomiast też należy tutaj na to zwracać uwagę i działać w sposób rozsądny. A więc oszczędności możemy, słuchajcie, znaleźć, reasumując, w warsztacie, w szerokiej kadrze. Oczywiście też nie musimy zawodnika zwalniać z kontraktu, możemy go wystawić na listę transferową, możemy jakieś tam pieniądze za niego ewentualnie wziąć. Natomiast, no i możemy jeszcze ewentualnie nie szaleć od razu z wydatkami w sztabie. Natomiast myślę, że jeżeli będziecie rozsądnie korzystać z pożyczek, rozsądne robić transfery, przede wszystkim pytajcie na czacie czy w wiadomościach priv, a wiem, że tego jest sporo, tych wiadomości priv właśnie do naszych GM-ów czy do nas. Bardzo miło, że pytacie, cieszy nas to. Oczywiście ja czasem tam od razu nie odpiszę, ale pamiętajcie proszę, że zawsze odpisuję. Staram się robić to tego samego dnia, tak żeby Wam po prostu pomóc. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o moduł finanse. Jeżeli macie pytania, proszę zostawiajcie je w komentarzu. Będę się starał do nich odnosić. Ewentualnie zrobimy dogrywkę, jeżeli chodzi o moduł finanse. Tymczasem wielka prośba o lajki, o subskrypcję, o udostępnienie tego materiału. Dzięki temu nasz kanał może się rozwijać. Pamiętajcie proszę, aby wybrać sponsora, bo to też jest handicap, czy fajna forma promocji dla naszych partnerów, których możemy dzięki Wam właśnie ściągać do tej gry. No i co? No i życzę powodzenia. Powodzenia w zarządzaniu finansami. Bawcie się dobrze. Witajcie w świecie Speedway Manager. Cześć!